Siemanko, witamy Was na kanale Zamu.pl. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wymienić, jak naprawić, jak załatać przebitą oponę. Pokażemy Wam i wytłumaczymy wszystko krok po kroku, jak należy się zachować w takiej sytuacji. Więc zapraszam. W pierwszym kroku powiem Wam, jak zdiagnozować przebitą oponę. Jest to charakterystyczne dudnienie bądź bicie, po czym samochód może ściągać w prawą lub w lewą stronę, w zależności od tego, które koło jest przebite. Wtedy nie radzę gwałtownie hamować, przyspieszać, wręcz przeciwnie. Noga z gazu, powoli szukać zjazdu, bezpiecznego miejsca, gdzie możemy auto zaparkować bądź zjechać na pas awaryjny. Wtedy wyciągamy trójkąt ostrzegawczy i stosujemy się według norm przepisów ruchu drogowego. Kiedy już zjedziemy w bezpieczne miejsce, staramy auto postawić się na płaskiej i twardej powierzchni, aby można było nasz podnośnik podstawić elegancko pod auto. Potem wyciągamy wszystkie bagaże, jeśli posiadamy w bagażniku, bo auto musi być odciążone. Tak samo jeśli są pasażerowie, warto, żeby wysiedli z auta. Ważną rzeczą jest w skrzyniach manualnych. Ustawiamy auto na pierwszym biegu i na hamulcu ręcznym. Jeśli mamy skrzynię automatyczną, ustawiamy na parkingu, oznaczone pozycją P. Wtedy możemy przystępować do jakiejkolwiek pracy. Jeśli już auto nasze jest podstawione, przyszykujemy się do całej naszej pracy. Warto pamiętać, że śruby należy poluzować sobie, kiedy auto jeszcze nie jest podniesione. Warto też przypomnieć o tym, że jeśli macie kliny albo coś do podstawienia koła, w ramach dla waszego bezpieczeństwa warto podstawić na koła po przeciwległej stronie. Potem przystępujemy do luzowania śrub i wymiany całego koła, bądź łatania opony, jeśli macie taki sprzęt. Jak już poluzujecie wasze śruby, możecie przystępować do podnoszenia auta do góry. Warto pamiętać, że w każdym modelu miejsca są oznaczone. Jeśli nie, w podnośnikach są specjalne miejsca. Można też auto podnieść spokojnie za próg, jeśli jest taka możliwość. Jeśli auto nie jest za bardzo zgnite, bo wiadomo, stare modele różnie ze sobą mają. Kiedy już ściągniemy nasze koło, staramy się zlokalizować naszą przyczynę przebicia. W tym przypadku u nas jest to wkręt. Warto pamiętać, że jeśli nie mamy zestawu naprawczego, nie wyciągamy tego wkręta, a staramy się dojechać na jak najbliższą wulkanizację. Jeśli mamy uszczelniacz w sprayu, wtedy można spokojnie wyciągnąć wkręt, poczekać sekundę, potem napompować koło. Jeśli macie kompresor w samochodzie, warto takim kompresorkiem dopompować. Jeśli nie, pompka nożna czy ręczna, też jest to wszystko możliwe. Naprawę tej opony pokażę Wam później wszystko, krok po kroku, co należy zrobić, ale teraz, żeby było szybciej i łatwiej, po prostu zmienimy to na dojazdówkę. Jak już przyłapaliśmy nasze śruby, nie dokręcamy ich do końca. Warto pamiętać, że śruby muszą być przekręcane po skosie. Nie wolno robić jedna za drugą, tylko i wyłącznie po skosie, ze względu na to, że wtedy to nasze koło lepiej się dociąga. Kolejną rzeczą jest takie coś, że musimy dokręcić koło na dynamometrze najlepiej. Nie ma co na siłę kręcić, bo potem będą problemy. Wartości dokręcania kół mieszają się między 90 a 170 Nm, w zależności od marki, modelu i od felgi. My dokręcimy na jakieś 120 Nm, aby to było bezpieczne. Pozwoliłem sobie ustawić klucz troszkę wcześniej, ale opuszczę auto.
I dopiero teraz mogę się brać za przekręcanie tego koła na kluczu dynamometrycznym do tego momentu, aż klucz nie wyda charakterystycznego dźwięku pyknięcia. Także nasze koło zostało już dokręcone, więc zostało tylko sprawdzić ciśnienie w oponie, ewentualnie dopompować i możemy zabierać się za naprawę przebitej opony. Na naszą uszkodzoną oponę, jeśli już pozbędziemy się tego wkręta, czy gwoździa, czy co jest w nią wbite, możemy użyć uszczelniacza w sprayu. Jest to puszka z taką gumą płynną w środku, od której wychodzi wężyk z gwintem na wentyl. Jeśli to go nakręcimy, wpuszczamy tą gumę do środka, czekamy chwilkę i wtedy możemy przystępować do pompowania koła. Ale możemy też użyć takiego oto zestawu naprawczego, w którym znajduje się pilnik, sznur butylowy, klej i szydło. Wiadome, przebita opona nie ma takiej samej struktury co nowa. Więc po takiej naprawie zalecam sam z siebie zajechać na warsztat wulkanizacyjny, w którym dokonają profesjonalnej naprawy, bądź zainwestować w nową oponę. Jak widać, tutaj naszym winowajcą jest wkręt. Staramy się go usunąć, wiadome. Bierzemy pilnik i staramy się zrobić miejsce w oponie na sznur. Jak już zmatowimy sobie i oczyścimy i powiększymy nasz otwór, wyciągamy sobie jeden sznur butylowy. Przewlekamy go sobie przez szydełko. Smarujemy go klejem, tak samo jak i oponę. I wkładamy go w dziurę. Trzeba pamiętać, że jeśli już przewleczemy nasz sznur przez oponę, trzeba szybkim, mocnym i energicznym ruchem wyciągnąć nasze szydło, żeby sznur nie wyszedł nam z powrotem i potem nadmiar sznura usunąć najlepiej albo żyletką. W naszym przypadku mamy nożyk tapicerski. Trzeba chwilkę poczekać, żeby ten klej, który tutaj mamy, zastygł sobie i możemy przystępować do pompowania koła. Ewentualnie jeszcze można było na tym kole przejechać kawałeczek, ale jak już mamy zapasówkę, nie warto tego zmieniać. I jak już wszystko mamy zrobione, nasze koło możemy dopompować albo takim kompresorem na gniazdo od zapalniczki samochodowej, albo zwykłą pompką nożną z nanometrem. To koło dopompujemy sobie później, ze względu na to, że mamy założone odpowiednie koło dojazdowe, z czego polecam Wam wozić koło zapasowe. Jeśli nie macie koła zapasowego ani zestawu naprawczego, warto mieć na przykład taki kompresor, dzięki któremu możecie sobie dopompować to koło, dojechać kawałeczek, potem z powrotem dopompować, ale wiadome, trzeba to będzie jakoś zrobić. Dzięki wielkie za dzisiaj. Jeśli macie jakieś sugestie i Wam się podobało, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam też do oglądnięcia filmiku wymiany tarczy i klocków. Link będzie podany tutaj. I zapraszamy do kolejnych odcinków.